Witajcie, z tej strony Ponguj, a w dzisiejszym odcinku opowiemy sobie trochę o różnych wersjach Pop Ghost'a, które nie ujrzały światła dziennego. Pop Ghost 2015, Silent Night, Pop Ghost Encore czy stare Pop Ghost 2. Na koniec wspomnę też na temat nadchodzącej nowej wersji dwójki. Zapraszam do oglądania. Każdy omówiony temat bazuje mniej lub bardziej na wyjaśnieniach podanych na Reddicie, do których też linkuję. Wszystkie można znaleźć w opisie filmu, także zapraszam do zajrzenia, jeśli jesteście ciekawi. Pierwszym tematem do omówienia jest Pop Ghost 2015. W skrócie to oryginalny Pop Ghost stworzony w 2015 roku, zanim doszło do paru dosyć istotnych zmian fabularnych, które zmieniły grę w aktualną wersję Pop Ghosta 2016, po prostu Pop Ghosta, czyli grę, w którą można aktualnie zagrać. Czym się różni ta poprzednia wersja? Cóż, na dobrą sprawę głównie protagonistą. Jest to naprawdę główna różnica, bo wpływa na całą resztę, chociaż parę innych rzeczy też się pojawia. W pierwszej wersji gry nie było Stringsa, czyli tego robota protagonisty, który powstawał na dobrą sprawę po to, żeby Fritz mógł testować sztuczną inteligencję pod kątem strachu, ciekawości itd. Protagonista był prawdziwym, normalnym człowiekiem. Nawet więcej, był kimś, kogo znamy, a raczej był synem kogoś, kogo znamy. Był synem Mike'a Schmidta i nazywał się Mike Schmidt Jr., tak oryginalnie. Ogólnie cała fabuła skupiała się na więzi psychicznej pomiędzy dwoma postaciami. Fritzem, właścicielem lokacji, a Mike'iem, stróżem nocnym. Pop Ghost jest pełny gier słownych i w tym wypadku, w tej starej wersji, most londyński reprezentował właśnie tą więź pomiędzy dwójką. Ta więź pozwalała na swego typu kontakt poprzez halucynacje. Mimo wszystko można dziwnie odebrać tą historię, prawda? Jakieś dziwne, magiczne więzi i tak dalej. Gdzie tu FNAF i o co tutaj chodzi? Cóż, jak na moje to wszystko ma swój sens. Mówimy o zachowaniach paranormalnych, ale gdzie jesteśmy? FNAF to historia o rzeczach paranormalnych. Animatroniki nawiedzone przez ofiary, halucynacje, ten Happy's Day i takie sprawy. Pop Ghost 2015 nie różni się od tego bardzo. Ogólnie tak, przynosi to cały ten paranormalizm na zupełnie wyższy poziom i ogólnie zmienia też trochę temat. Jest tutaj mowa o ofiarach, czyli typowych elementach FNAF-a, które robią tutaj bardziej za tło niż za główny wątek. Z tego co zrozumiałem, to w tej wersji gry Black Rabbit, czyli córka Fritza, Bonnie, kontroluje wszystkie animatroniki. To ona tworzy Black Rabbita, czy coś w tym stylu. Może się mylę, ale wciąż jest to coś koło tego. My tutaj mamy ten główny wątek, więź psychiczna, londyński most. Mike i Fritz bawią się w więź psychiczną, zaraz ogarną moce kinetyczne i zawładną razem światem czy coś. Tymczasem z boku tam powstaje Black Rabbit, a lokacja jest nawiedzona. Ogólnie w tej wersji historii Gemstone reprezentuje więź i zdrowie tej więzi pomiędzy głównymi bohaterami, ale też wciąż reprezentuje tam transparentność, szczerość, prawdomówność w lokacji. Tragedia tej historii polega mniej więcej na tym samym, co tragedia w Pop Ghostie 2016. Tutaj jest trochę mniej skomplikowana. Fritz widzi, że lokacja jest nawiedzona przez jego córkę. Widzi tworzenie Black Rabbita, widzi, że mu nie wybaczyła, widzi, że jest źle, że jego firma, która miała być właśnie tym odzwierciedleniem transparentności, dobra, szczera itd., w tym miejscu została zniszczona i zmieniona w miejsce kłamstwa, zła itd. Decyduje się na samobójstwo i to właśnie robi w nocy 6. Koło nocy 4 miał pojawić się głośny trzask i pojawić się czerwona karteczka nad naszym monitorem mówiąca: bardzo mi przykro, Michael. Fritz zabije się i na tym się w sumie kończy Pop Ghost 2015. Most londyński wali się, cała ta więź psychiczna. Nie ma tutaj Simona, brata Fritza, nie ma tutaj Stringsa czy też Luxa animatroników. Ogólnie z tego co kojarzę, Simon miał się pojawić, ale jedynie jako zadanie do wykonania nocy, coś związanego właśnie z tą grą Blake'a. Miała się pojawić czaszka na stole koło nas i mieliśmy tam się bawić, właśnie w to Simon mówi. Cały motyw miał być jedynie jednym elementem gameplayu, ale później w następnej wersji stał się całą postacią, całym Simonem, który zabija Fritza i który niejako nawiedza tą lokację. Krótko mówiąc, różnica między dwoma Pop Ghostami to zmiana więzi psychicznej na więź komputerową. Zamiast więzi pomiędzy Fritzem i Mike'iem pojawi się swego typu więź pomiędzy Simonem, robotem, który właśnie potrafi wpływać na inne roboty o podobnej inteligencji poprzez obraz,
a Stringsem protagonistą Stróżem Nocnym. Black Rabbit nie jest czymś osobnym, a tym razem głównym wątkiem historii. To Simon pomaga w stworzeniu tego, to on wszystko kontroluje. I cóż, stara fabuła wydaje się trochę dziwna, paranormalna. Jak dla mnie jest ok, chociaż lepiej mogłaby zrobić jako osobna historia, a nie coś związanego z FNAF-em. Takie moje przemyślenie. Ale fabuła Pop Ghousta 2015 jeszcze się nie skończyła. Oryginalny Pop Ghost miał mieć 2 kontynuacje. Jedna z nich to dodatkowa 7. czy 8. noc, Pop Ghost Silent Night, Cicha Noc. Wszystko dzieje się w zniszczonej, opuszczonej restauracji Pop Ghousta, ale tak na dobrą sprawę to jedynie iluzja i psychodeliczny świat, jakaś wizja Mike'a Schmidta Jr. Problem polegał na tym, że gdy Fritz umarł, a więź pękła, ten most londyński się zawalił, zostawiło to szkody w umyśle Mike'a, tworząc właśnie tą tutaj noc. Miała to być specjalna noc, w której jego przeciwnikiem był Gravestone, który jest tutaj negatywną wersją Gemstone'a, uosobieniem śmierci, win, obaw po śmierci i zerwanej więzi pomiędzy tą dwójką. Ta ostatnia noc zapowiadała się na bardzo mroczną. W skrócie, Gravestone próbuje cię zabić, dlatego ty musisz zabić siebie pierwszy, zanim on to zrobi. Tak. Mówię, jak dla mnie jest to dobra historia na niefnafowy horror. Dobry horror nawet. Motyw jest bardzo dobry. Encore. Pop Ghost Encore to kontynuacja Pop Ghosta 2015. Także jako ten pierwszy Pop Ghost nie ujrzał światła dziennego, tutaj też nic nie wyszło. W skrócie fabuła dzieje się jakiś rok, 2 lata po Silent Night. Wszystko, co wydarzyło się i w pizzerii Pop Ghousta, i we Freddy Fazbear's Pizzy, stało się swego typu legendą internetową i wiele osób tworzyło własne teorie, przemyślenia, często błędne, na temat tego, co tak naprawdę się tam wydarzyło. Cała historia skupia się na konkretnej grupce osób zainteresowanych tematem. Postanowiłem zrobić film na podstawie swoich domysłów i historii etc. Mimo wszystko robię to dosyć naciąganie, po prostu żeby historia była. Animatroniki są tworzone na siłę straszniej. Ogólnie sama idea Sary i Saffron zmienia się tu w Sarafron. Połączenie obu wiewiórek, co bądź wygląda dosyć creepy, więc raczej nie zrobi to dobrego filmu dokumentalnego. Powstają mniej więcej wszystkie animatroniki w nowej wersji. Zamiast przydomka mają one po prostu nazwę X. Freddy X, Pop Ghost X i tak dalej. Mamy w skrócie 2 zestawy animatroników. Główny zestaw Freddy's, czyli sam Freddy, Bonnie, Chica, Foxy i marionetka. A także zestaw animatroników z Pop Ghousta. Pop Ghost, Blake, Stone, Sarafron i Black Rabbit. Dodatkowo jest też 11 animatronik Golden Freddy. Cały problem pojawia się w miejscu, gdzie i Fritz i Mike nawiedzują Freddy'ego X i Pop Ghousta X. Fritz jest Pop Ghostem, Mike jest Freddy. Ilustracje w temacie gry przedstawiają ich jako niskiego, grubego, czerwonego Mike'a i wysokiego, chudego, zielonego Fritza, choć później zmieniam jego kolor na niebieski, bo niebieski jest ważny. Dwójka oryginalnie zabija ludzi, którzy planują film i wciskają ich w stroje X animatroników, czyli teraz ci ludzie nawiedzają te roboty. My jesteśmy jedynym ocalałym, który ma zostać wciśnięty w 11 strój Golden Freddy'ego. Także to mniej więcej backstory gry. Mamy tutaj tylko jedną noc, z tą różnicą, że każda godzina w grze ma długość całej typowej FNAF-owej nocy. Gra nie jest normalnym FNAF-em, a bardziej grą Tower Defense. Tworzymy przeszkody, bronimy się przed animatronikami, próbujemy przetrwać noc. Naszym atutem jest to, że animatroniki ładują się dzięki panelom słonecznym, także przez noc coraz bardziej tracą tego zasilania. Pomiędzy godzinami się ładują, kiedy my możemy spokojnie pracować nad naszymi blokadami itd. Ostatecznie, jeśli przetrwamy całą noc, pojawia się temat Golden Freddy'ego. Jak rozumiem, to dostaniemy jakąś cutscenkę, w której i Fritz i Mike próbują nawiedzić Golden Freddy'ego. Jeśli Fritz nawiedzi go pierwszy, stanie się niebieski. Jeśli Mike zrobi to pierwszy, stanie się czerwony. A jeśli oboje zrobią to naraz, zrobi się fioletowy. Ale cokolwiek z tego będzie, gdy tamci będą próbować kontrolować ten strój na 2 osoby, podpalamy strój, uciekamy z lokacji, koniec. Wygraliśmy. Cóż, jako że jest to kontynuacja Pop Ghousta 2015, to tak czy tak nie było szans, żeby to wyszło, ale motyw brzmi dosyć ciekawie. Dla mnie tym bardziej, bo lubię właśnie gry pokroju Tower Defense. Gra była też porównywana do Seed and Survive Scotta. Tak więc w tym momencie przechodzimy do Pop Ghousta 2, czyli już tej kontynuacji Pop Ghousta 2016. Gra nie weszła w życie, ponieważ nie było komu zrobić tej gry. Cały zespół Pop Ghousta bardzo słabo się trzymał, ledwo udało mi się wydać tą pierwszą grę,
Już istniało zagrożenie, że w ogóle gra nie wyjdzie i przy tej ciężkiej pracy z pierwszą grą postanowili, że już nie chcą tego powtarzać i cały temat Pop Goalsa 2 został jedynie zwyczajnie wyjaśniony. Prace nad tą grą się skończyły, zanim na dobre je zaczęli. Chociaż trochę kontentu już było, jest czego zrobić materiał. Ogólnie zakończenie Pop Goalsa 1 zostawia nam parę pytań. Simon uwalnia się, podchodzi do Stringsa, na tym się kończy. Pytanie, co stało się dalej i gra zostawia nam tutaj potencjał na kontynuację. Taką kontynuacją miał być właśnie Pop Goals 2. Jak się dowiadujemy właśnie z opisu tej gry, Simon zabiera Stringsa. Cóż, nie ma powodu, by go niszczył, raczej jest to ktoś, z kim mógłby się zaprzyjaźnić, jak to robot z robotem, a nie zniszczyć. Nie ma żadnego powodu, żeby go zniszczyć, bo Strings go nawet w pewien sposób uratował. Mniejsza. Simon idzie do domu Fritza, ponieważ jako robot stworzony na podstawie jego brata, robot stworzony na podstawie purpurowego, chce się więcej o sobie dowiedzieć i ten dom jest mniej więcej najlepszym do tego miejsca. Naszym przeciwnikiem w tej grze były Dreamcatcher animatroniki, czyli roboty Pop Goalsa właśnie w wersji, która miała walczyć z koszmarami Fritza. Teraz to my musimy z nim walczyć i my polega na tym, że my, Strings, kontrolujemy, co się dzieje dookoła, sprawdzamy jakieś kamery czy coś, żeby dowiedzieć się, który animatronik znajduje się w którym pokoju, po czym musimy wydać polecenie Simonowi, wybrać maskę i robot zabierają do tego konkretnego pokoju. Mamy maski Toy animatroników i oczywiście musimy podać tą odpowiednią konkretnemu animatronikowi. Toy Bonnie Pop Goalsowi, Balloon Boy Stone'owi i tak dalej. Potem pytanie polegałoby na tym, jak odzyskać te maski czy coś takiego. Zdaje mi się, że nie było to ustalone, albo po prostu nie znalazłem info. W ogóle ciekawy motyw, bo Dreamcatcher animatroniki zostały stworzone po to, by walczyć z lękami Fritza, czyli stojami. Teraz to działa w zupełnie przeciwnym kierunku, używamy tych masek, żeby bronić się przed Dreamcatcherami. Dosyć ciekawe. Jeśli dobrze rozumiem, to na dobrą sprawę walczymy tutaj z Boniem. Mogę się mylić, ale nie mogę znaleźć też konkretnych źródeł i raczej w tym momencie miałoby to najwięcej sensu. Myk polega na tym, że Bonnie stworzyła własnego animatronika, typowego klauna w pudełku. Sam koncept bazowany jest na fanowskim Pokemonie. Ostatni koncept wyglądał tak. Był ostatni, ale jednak nie finalny, bo prace zostały przerwane, zrezygnowano z Pop Goalsa 2. Myk polega na tym, że ten animatronik jest bombą, którą zrobiła Bonnie i pod koniec gry miał on zniszczyć cały dom Fritza. Istnieje dużo szczegółów, które nie zostały sprecyzowane, ale tak mniej więcej wygląda cały koncept. Także tak. Niedawno ostatecznie okazało się, że Pop Goals 2 jednak najwidoczniej wyjdzie. Nowa grupa, duże plany, zupełnie nowa historia, niekoniecznie mająca jakikolwiek związek z oryginalnym Pop Goalsem 2, czy z Encorem, czy tam z czymkolwiek innym wczesnym. Gra po prostu nazywa się P2. Jak zostało to powiedziane, nie pojawią się żadne teasery, ani spoilery dotyczące tej gry do czasu, aż grupa odniesie w końcu jakiekolwiek sukcesy w produkcji tej gry, jakaś część gameplayu będzie gotowa, czy coś, nie wiem. Póki co mamy tylko jedną rzecz, mały teaser, który może nam odrobinę zasugerować, ale niewiele. Twarz animatronika. Przypomina on odrobinę szkieleta i z braku jakichkolwiek danych, po prostu trzymam się tego. A co? Zobaczymy później, póki co to dla mnie animatroniki szkielety. Jeżeli okazałoby się to prawdą, to pamiętaj, że Pop Goals stosuje dużo przynośni, symbolizmu itd., to można jakoś zgadywać, ślepo strzelać w to, czemu akurat są to szkielety. Mnie osobiście kojarzy się to z czymś starym, dawno zapomnianym, wręcz dosłownie pogrzebanym, czyli coś dziejące się długo po Pop Goalsie 1, coś pokroju FNAF-a trójki 30 lat po zamknięciu lokacji. Szkielety kojarzą się też z cmentarzem, więc na pewno z Gravestone'em, możliwe też, że z samym Fritzem, którego ten Gravestone w pewien sposób reprezentuje. Zdaje się, że jest tutaj parę powiązań, chociaż każde z nich może okazać się błędne, zwłaszcza gdyby się okazało, że jednak to nie są szkielety, że nie mają żadnego związku ze szkieletami. Ale cóż, mnie się koncept podoba, nieważne czy poprawny czy nie. Gra szybko nie wyjdzie, a to jest jedyne, czego potrafi się uchwycić w tym jednym małym teaserze. Tymczasem cóż, w tym odcinku to tyle. Mniej więcej wyjaśniłem wszystko w temacie paru różnych wersji Pop Goalsa, które nie zostały i raczej nie zostaną wydane. Co najwyżej jakieś fanowskie wersje stworzone przez inne grupy. Wspomnieliśmy też sobie trochę o Pop Goalsie 2, o tym P2, który raczej wyjdzie, choć jak mówię, ani Kane, ani Zoga nie chcą robić wielkich nadziei, dopóki nie zrobią czegoś pewnego. Tak więc tak, to wszystko.
Możliwe, że pominąłem parę jakichś tam szczegółów dotyczących tego, co zostało powiedziane na temat konkretnych gier, ale mniej więcej co najważniejsze to raczej zdążyłem wyjaśnić. Mam nadzieję, że podoba Wam się wyjaśnienie fabuły tych alternatywnych historii. Tymczasem w tym momencie dziękuję Wam za oglądanie. Zapraszam do komentowania. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć!